Nadejszła wiekopomna chwila. Niniejszym rozpoczynam cykl nagrań dotyczących Emilcina. Cykl ten będzie miał nazwę Kosmici w Emilcinie. Planuję co najmniej 7 nagrań, ale być może będzie ich nawet ponad 10. Ostatnio, w czasie wakacji, oddałem się ciężkiej pracy drwalskiej, sadownictwu i ogrodnictwu. Miałem więc dużo czasu na rozmyślanie o kosmitach i o moich przyszłych nagraniach. A w wolnym czasie, przy kucharzeniu, jedzeniu i tym podobnych czynnościach, zgodnie z moją tradycją, puszczałem telewizje informacyjne bez dźwięku i słuchałem moich playlist o kosmitach. A w zasadzie słuchaliśmy ich, bo w miłym towarzystwie osoby z mojej rodziny. Szczególnie jedną playlistę studiowaliśmy o Emilcinie. Osoba ta również zafascynowała się zarówno Emilcinem, jak i słuchaniem moich playlist przy robocie. Wtedy to objawiły mi się pomysły na kolejne tematy nagrań o emilcińskich kosmitach. Ten przypadek mnie tak zafascynował, że zdecydowałem się nobilitować przypadek emilciński i zmienić numery jego playlist z 30 i 31 na 14 i 15. A więc teraz Emilcin jest tuż za bronią jądrową i wojskiem. W tym numerze biuletynu, 9 z kolei, a pierwszym z cyklu emilcińskiego, opiszę hipotezę o mistyfikacji skośnokich ze wschodu. Pewien sceptyk z mojego kręgu przedstawił tę hipotezę w zeszłym roku. Rzekłbym, że na 45-lecie pojawienia się kosmitów w Emilcinie w czasie spotkania osób z mojego kręgu. Próbowałem w ramach tego spotkania wytłumaczyć mu absurdalność tej koncepcji, ale z powodu tego, że dyskusja toczyła się wśród samych sceptyków, którzy zbiorowo mnie zaatakowali i kpili z moich twierdzeń o kosmitach w Emilcinie, to w ogóle nie mogłem się przebić nawet z wyjaśnieniem podstawowych błędów w tej hipotezie. Atak, hejt i kpiny były tak wielkie, że atmosfera zaczęła się robić gorąca, ciężka, kłótliwa, a nawet, delikatnie mówiąc, mocno nieprzyjemna. Rzucili się na mnie jak wataha wilków i chcieli mnie po prostu spacyfikować. Posmakowałem na sobie samym tego, co może się na przykład dziać w wojsku amerykańskim, czy też różnych miejscach pracy, czy w różnych środowiskach, gdy ktoś ośmieli się jednoznacznie twierdzić o obecności kosmitów na Ziemi. Gdy z powodu zagrożenia hejtem i kpinami milczy, nawet jeśli sam miałby jakąś obserwację. Nic dziwnego, że sprawa kosmitów nie wychodzi na wierzch, że jest skutecznie zamiatana pod dywan, a nawet zakopywana pod ziemię. Wtedy też doszedłem do wniosku, że przekonywanie sceptyków metodą dyskusji towarzyskiej ma mały sens, jest w zasadzie skazane na niepowodzenie. Co ciekawe, reszta sceptyków, nieświadoma błędów merytorycznych tej hipotezy, sprawiała wrażenie, że łyknęła tę koncepcję jak pelikan smaczną rybę. Tym bardziej byłem wprost załamany tą sytuacją. Ale trzeba też przyznać, że autor tej hipotezy ma dar przekonywania ludzi do najbardziej absurdalnych tez, o czym się już niejednokrotnie przekonałem w przeszłości. Ręce mi wtedy opadły, w zasadzie śmiałem się z absurdalności całej tej sytuacji. Skąd ten śmiech również się brał, to się za chwilę dowiecie, gdy przedstawię tę hipotezę. Ale śmiałem się w duchu również z determinacji sceptyków co do wyszydzenia tematu kosmitów. To przypominało jakąś obronę twierdzy przed zagrożeniem z zewnątrz. Przypominało jakby obronę Akki, ostatniej twierdzy krzyżowców, przed Mamelukami, choć ja nim nie byłem. Poprosiłem więc sceptyka, autora tej koncepcji, aby przedstawił mi dokument z opisem swojej hipotezy, czyli oczekiwałem pełnej historyjki od A do Z, gdyż sceptycy zazwyczaj wymiękają, gdy muszą przedstawić spójną logicznie, pełną opowieść. Sceptyk się ładnie zachował i stworzył dość pokaźny tekst, bazując na filmie Odwiedziny, czyli U progu tajemnicy, oraz odnosząc się do momentu w tym filmie. Nie była to pełna historia, ale były wymienione tezy do hipotezy oraz komentarze do filmu. Odłożyłem spokojnie ten temat na później, bez analizy dokumentu, aby nie wracać myślami do tej nieprzyjemnej dyskusji. Miałem już dokument, czyli podkładkę do obalenia i wiedziałem, że kiedyś rozprawię się z tym tematem merytorycznie. Ponieważ w wakacje, w czasie rozmyślań w sadzie, zdecydowałem się obalić tę hipotezę w ramach mojego nagrania, jak również ze względu na to, że hipoteza ta miała luki, czyli braki w pełnej historii zdarzeń, to zwróciłem się o przesłanie mi wersji 2.0 tej hipotezy. Ponieważ jej nie uzyskałem, autor stwierdził, żeby musiał ponownie analizować temat dogłębnie, aby cokolwiek dodać, a to jest bardzo czasochłonne, to stwierdziłem, że będę pracował na wersji 1.0, korzystając również z tego, co zapamiętałem z pierwszej ustnej prezentacji.
Ewentualnie w czasie pisania tego tekstu zwrócę się do autora o uzupełnienie historyjki. Jednakże sceptyk kilka dni temu zreflektował się i zadzwonił do mnie. Przeanalizowaliśmy wspólnie jego dokumentację. Ja opisywałem mu, jak rozumiem jego słowa, on wyjaśniał, czy też tworzył szczegóły swojej koncepcji, a ja wprowadzałem modyfikacje do dokumentacji. Nawet się pośmialiśmy trochę z tych samych fragmentów filmu. Sceptyk zadowolony z genialności swoich spostrzeżeń negujących obecność kosmitów, a ja trochę z jego śmiechu, trochę z tego, że faktycznie dla sceptyka są powody do śmiechu, a trochę z myśli o tym, jak się bezwzględnie rozprawia z niewiedzą sceptyka i jego koncepcjami. Początkowo myślałem, że przedstawienie hipotezy i jej obalenie zawrę w jednym nagraniu, ale po przejrzeniu otrzymanej dokumentacji stwierdziłem, że to by było za dużo na jeden raz. Dlatego temat będzie opracowany w ramach 2 nagrań. W tym nagraniu przedstawię hipotezę, a w kolejnym ją obalę. Przypominam jeszcze o możliwości wspierania kanału, powiadamiania innych osób, szerzenia informacji o kanale w mediach społecznościowych czy na forach dyskusyjnych, możliwości subskrybowania, oglądania poprzednich nagrań, komentowania, możliwości pytania mnie w komentarzach lub mailu o różne sprawy w tematyce UFO i pokrewnych. Z góry dziękuję za różne pozytywne działania. Szczególnie ważne wydają się media społecznościowe i fora dyskusyjne. A teraz ruszajmy z tematem. Dokumentacja uzyskana od sceptyka, ostatnio wspólnie uaktualniona, składa się z 2 części. Pierwsza część zawiera 9 tez do hipotezy, ostatnio w rozmowie poszerzonych o podpunkty. Druga część zawiera 23 odniesienia do fragmentów filmu Odwiedziny, czyli u progu tajemnicy, rzekomo potwierdzających jej słuszność, wraz z komentarzami autora hipotezy. Oto tezy sceptyka. 1. Była to inscenizacja wojskowych naukowców z bloku wschodniego. Według sceptyka w tamtych czasach taka akcja wymagała zgody tylko i wyłącznie władz wojskowych Polski. Według niego Gierek mógł o tej akcji nie wiedzieć. 2. Do akcji zostali zaangażowani mali skośnocy ludzie z Rosji. Byli to aktorzy lub naukowcy grający rolę w tej ustawce. 3. Kształt chatki pasuje do luku ładunkowego dużego śmigłowca dwuwiernikowego. Według sceptyka chatka mieści się w śmigłowcu. Mógł to być Jak-24, gdyż ten model spełnia warunki hipotezy, ale mógł to być również inny model. 4. Drabinka nie wygląda na technologię kosmiczną. Talerzyki badawcze również na nią nie wyglądają. 4a. Kosmici z innej planety, posiadający zaawansowane technologie badawcze, nie kładliby ptaków na podłodze. 5. Chatka w rzeczywistości stała na ziemi, ale musiała być zainstalowana na wysokich słupach, aby udawać jej lewitację, więc była ustawiona w krzakach, a ponad krzaki wystawały filary wyglądające na kosmiczne śruby. To wszystko, według sceptyka, widać ewidentnie na rysunku, który zatwierdził osobiście rolnik Wolski. 6. Ofiara eksperymentu wojskowych naukowców została wybrana i dlatego zaproszono prostego rolnika na badanie medyczne, by nie skojarzył, że to jest ustawka. Przypuszczalnie ktoś bardziej wykształcony albo ktoś z miasta zorientowałby się, że jest wkręcany, więc się nie nadawał do eksperymentu i by nie został poproszony na badanie. 6a. Oczywiście rzekome badanie medyczne nie było celem, a celem było zorientowanie się w podatności prostego człowieka na zjawisko kosmitów, czyli badanie reakcji prostego człowieka na zjawisko kosmitów. 7. Chatka nie miała napędu, dlatego nie odleciała na oczach rolnika, tylko później została zapakowana do helikoptera. 7a. Było bardzo dużo czasu na zapakowanie budki do helikoptera. Wolski jechał powoli do wsi z uwagi na konia bez podków, żeby nie zranił na kamieniach nóg i dlatego było dużo czasu. Można to porównać do poruszania się człowieka na bosaka po kamieniach, wtedy człowiek również porusza się wolno. Według sceptyka do domu było daleko. Jak pamiętam, sceptyk powiedział, że pewnie było kilka kilometrów z Polany do domu Wolskiego. 8. We wsi było słychać huk, więc nie mógł to być statek UFO, który podobno jest bezgłośny. Chłopiec usłyszał huk, podniósł głowę i zobaczył helikopter, który wracał z zabraną chatką. 9. Ten chłopiec widział pilota z nausznikami za szybą, a przecież chatka nie miała szyby. To tyle jeśli chodzi o tezy do hipotezy.
Przejdźmy teraz do drugiej części dokumentacji, zawierającej 23 odniesienia do fragmentów filmu o oficjalnej nazwie Odwiedziny, czyli U progu tajemnicy. Te odniesienia momentu odniosłem do filmu o tytule Odwiedziny, czyli U progu tajemnicy super jakość. O długości 19 minut i 4 albo 5 sekund. W chwili pisania tego zdania jest on na 60. pozycji 14 playlisty. Do każdego, wyróżnionego przez sceptyka, momentu filmu, sceptyk dodał swój komentarz, który przytaczam po znaczniku czasowym, czyli należy pamiętać, że fragment tekstu po znaczniku czasowym to komentarz sceptyka, a nie mój. Dopiero po jego komentarzu ja dodaję opis, co zawiera fragment filmu lub scena, żeby to było zrozumiałe dla osoby nieśledzącej równolegle wspomnianego filmu. A więc ruszajmy. Z tym koksem po kolei. Ale bądźmy cierpliwi do końca. 1. Moment 052. Sceptyk wskazuje, że podeszli do niego, czyli sami szukali ofiary eksperymentu. W tym fragmencie rolnik Wolski opowiada, że istoty zwolniły tempo marszu, widząc jego wóz. 2. Czas 1:10. Wsiedli na wóz, jakby znali zwyczaje. W tym fragmencie rolnik Wolski opowiada, że istoty wsiadły mu niespodziewanie na wóz. 3. Chwila 1:57. Na tych kręcących się filarach śruba chatka unosiła się i opadała o pół metra, co wywoływało dźwięk podobny do pracy silnika elektrycznego. W tej scenie rolnik Wolski opisuje, że jadąc dalej spostrzegł samochód w powietrzu i zdziwiło go, że samochód może stać w powietrzu i poruszać się w pionie o pół metra w górę i w dół. 4. Znacznik 2:49. Rysunek tego, co widział. Wolski zatwierdził ten rysunek, na którym widać, że chatka stoi na filarach schowanych w krzakach, ale dla zmylenia ofiary filary się kręcą, udając, że niby potrzebne to jest do lewitacji. W tej scenie pokazany jest rysunek, do którego odwołuje się sceptyk w swojej hipotezie. 5. Moment 3:45. Windeczka, szpagaty, jak przedstawiono na rysunku, są mało kosmiczne. W tym fragmencie rolnik Wolski opowiada, że nad drzwiami były dotrzepione liny przy wystającym zadaszeniu, a na nich winda zwisała do samego dołu. Rolnik stanął na nią i ona podniosła go do wejścia do pojazdu. 6. Czas 5:03. Twarze malowane czy maski, czyli czuje, że to nie skóra, tylko człowiek pomalowany. W tej scenie rolnik stwierdza, że nie zauważył, czy twarze były malowane albo czy to były jakieś maski. 7. Chwila 5:15. Oglądają pasek wszyscy czworo. Szczyt polskiej myśli ich wprawił w osłupienie. W tym fragmencie rolnik Wolski opowiada, że wszystkie 4 istoty zainteresowały się jego paskiem. Wzięły go w ręce, zapinały pasek, analizowały go i jakby się uśmiechały przy tym, robiąc dziwne grymasy twarzy. 8. Znacznik 5:47. Na rysunku są ewidentnie rysy mongolskie obywateli Rosji. W tej scenie pokazany jest rysunek głowy istoty. Teraz będzie mała wstawka historyczno-artystyczna. Wszystkie rysunki w analizowanym filmie sporządził sam Grzegorz Rosiński, słynny twórca postaci Torgala z serii komiksów, która zdobyła popularność na całym świecie. Grzegorz Rosiński ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych imienia Wojciecha Gersona w Warszawie, a następnie Akademię Sztuk Pięknych, również w Warszawie. Na bazie tych rysunków z filmu powstał słynny komiks Przybysze Grzegorza Rosińskiego, upamiętniający to spotkanie z kosmitami. Komiks ten ukazał się w magazynie Relax numer 27. Liczne fragmenty z tego komiksu są na nagraniach z playlisty 14 o Emilcinie, a na jednym jest chyba cały komiks. Po tym krótkim przerywniku wracamy do wyliczanki. 9. Moment 5:54. Badanie talerzykami. To trochę prymitywne przyrządy jak na zaawansowane UFO. W tym prawie minutowym fragmencie rolnik Wolski opowiada, jak przebiegało jego badanie, wykonane przez istoty dziwnym urządzeniem. 10. Czas 6:42. Częstują ciastem jak na filmach z dzikusami. W tym fragmencie rolnik Wolski opisuje pokarm, który spożywały istoty. Dalej rolnik opowiada, że jedna z istot zaproponowała Wolskiemu spróbowanie pokarmu, ale Wolski odmówił poczęstunku. 11. Chwila 7:32. Leżą ptaki.
To trochę śmieszne jak na badania zaawansowanej cywilizacji. W tym fragmencie Wolski opowiada, że spostrzegł w pojeździe około 10 sztuk gawronów leżących, które żyły, ruszały się, ale były jakby sparaliżowane. 12. Znacznik 7,59. Widać zatwierdzony przez Wolskiego rysunek. W tej scenie ponownie pokazany jest wyraźnie rysunek, do którego odwołuje się sceptyk w swojej hipotezie. 13. Moment 801. Pałeczka i dziurki są niekosmiczne. W tym fragmencie Wolski opowiada, jak jedna z istot regulowała coś w dwóch dziurkach. Robiła to około 30-centymetrową pałeczką zakończoną małą kulką. 14. Czas 8,54. Tylko gładkie ściany i parę ławek. Po prostu zaawansowana technika. W tym fragmencie Wolski opisuje wnętrze pojazdu. 15. Chwila 9:20. Potwierdza, że rysunek jest ok. W tej scenie Wolski stwierdza, że już rysunek pojazdu jest zgodny z rzeczywistością i że nie ma nic do dodania do rysunku. 16. Znacznik 9:40. Potwierdza wygląd azjatycki. W tym fragmencie Wolski podkreśla, że istoty miały skośne oczy i wystające kości policzkowe. 17. Moment 10:10. Ładnie się ukłonili. Dla Azjatów to norma. Ukłonili się po azjatycku. W tej scenie Wolski opowiada, jak na pożegnanie on im się ukłonił, a oni mu się również odkłonili. 18. Czas 11:40. Nie ma wątpliwości, że to są ludzie. Jakby to były potwory człekokształtne, to by o tym powiedział. W tej scenie żona Wolskiego opowiada, co mówił Wolski do niej, gdy przyszedł do domu. Chciał, żeby synowie poszli zobaczyć ludzi potworów za brzeziną. 19. Chwila 11:49. Cudaczne ludzie i zielona twarz. Dalej mówi, że to ludzie. W tej scenie syn Wolskiego opowiada, co mówił jego ojciec po przyjściu do domu. 20. Znacznik 13:30. Cytat. Straszny huk. Koniec cytatu. UFO jest bezgłośne, ale to nadleciał helikopter z chatką. W tej scenie matka Adasia Popiołka opowiada, jak usłyszała przelot pojazdu nad domem. 21. Moment 13:50. Cytat. Zobaczyłem dziwny samolot podobny do autobusu. Koniec cytatu. No to nie spodek ani cygara, tylko śmigłowiec dwuwiewnikowy. Niebieski kolor często stosowany w helikopterach wojskowych. W tamtych czasach by był niewidoczny na tle nieba. W tej scenie matka Adasia Popiołka cytuje słowa swojego syna, które wypowiedział on po przelocie obiektu nad gospodarstwem Popiołków. 22. Czas 14:07. Dziecko widzi jedno okno i pilota, który miał czapkę z nausznikami. Dziecko mówi jednoznacznie: pilot siedzi. W tym fragmencie Adaś Popiołek opisuje obiekt, który tamtego dnia przeleciał nad ich gospodarstwem. 23. Chwila 16:37. Ktoś potwierdza, że wyglądają jak orientalni Azjaci. W tej scenie bodajże ufolog Blania Bolnar, tak mi się wydaje na podstawie wyglądu i wypowiadanych słów, porównuje relacje Wolskiego do innych relacji ze świata zawartych w zagranicznych pismach ufologicznych. Jak widać, moje opisy scen i fragmentów filmu są neutralne, raczej bez wchodzenia w szczegóły i oczywiście bez polemiki, bo to jeszcze nie ten moment, bo w tym nagraniu tylko prezentuję tę hipotezę. Na tym się kończy druga część dokumentacji. Kto pęka ze śmiechu, ten niech uważa na przepuklinę. I żeby nie spaść z krzesła. Jeszcze tytułem podsumowania przedstawię w skrócie, moimi słowami, jak się przedstawia ta hipoteza w ogólnym zarysie, czyli scenariusz pełnej historyjki, o który prosiłem sceptyka, ale on go nie napisał. Jednoznaczne luki w historii dopowiadam. I tutaj również należy pamiętać, że tekst historyjki podaję z punktu widzenia sceptyka, czyli tak jak on by mi to opisywał, używając jego języka, czyli sformułowań sceptyka. A więc tak, wojskowi naukowcy z bloku wschodniego postanowili zbadać reakcję prostego człowieka na zjawisko kosmitów, czyli zorientować się w podatności prostego człowieka na zjawisko kosmitów. W tym celu prawdopodobnie bez zgody Gierka i partii komunistycznej, ale za zgodą wojska, czyli Ministerstwa Obrony Narodowej, a więc Jaruzelskiego, przygotowali i przeprowadzili inscenizację w pobliżu Emilcina.
Zaprojektowali makietę pojazdu kosmicznego, scenariusz wydarzenia oraz stroje aktorów. Helikopterem przywieźli chatkę kosmitów wraz z całym oprzyrządowaniem, obsługą i osobami odgrywającymi rolę kosmitów. Chatkę zainstalowali na obrotowych filarach śrubach, na których ona spoczywała. Ponadto słupy te powodowały jej ruch w pionie w górę i w dół, a w górnej części słupy udawały wirniki. Dolna część słupów była schowana w krzakach, co zostało zarejestrowane na rysunkach zatwierdzonych przez Wolskiego. Do akcji zostali zaangażowani mali skośnocy ludzie z Rosji. Byli to aktorzy lub naukowcy grający rolę w tej mistyfikacji. Cała grupa badawcza czatowała na jakiegoś rolnika. Nie wiadomo ile godzin czy dni czekali na okazję. Jak dostali cynk o rolniku jadącym wozem, to ustawili aktorów na drodze i zaczęli eksperyment badawczy, czyli inscenizację pojawienia się kosmitów. Prostota wyposażenia pojazdu oraz scenariusza świadczyła o ustawce zrobionej przez ludzi, dlatego brak było jakichś kosmicznych gadżetów, jak na przykład w naszych pojazdach kosmicznych. A więc tak, była windeczka na sznurkach, ptaki leżały na podłodze, rolnik badany był talerzykami, kosmici oglądali pasek, mieli twarze malowane na zielono, kosmita wkładał pałeczkę do dziurki. Po zakończeniu eksperymentu naukowcy szybko załadowali budkę i słupy do helikoptera dwuwiernikowego. Rolnik długo wracał do domu, bo oszczędzał konia. W efekcie synowie Wolskiego przybyli na polanę już po odlocie helikoptera. Helikopter przeleciał z budką nad wsią. Dziecko widziało helikopter i pilota za szybą, a jego matka słyszała helikopter. No to tyle. Nie potwierdzam już tego ze sceptykiem, żeby nie stracił cierpliwości albo nie dostał zawału, ale nic straconego z tym brakiem potwierdzenia. Po emisji tego nagrania, jeśli sceptyk zgłosi mi uwagi, to uwzględnię je, czyli powiem o nich w nagraniu obalającym jego hipotezę. Może też zgłosić swoje uwagi w komentarzach pod nagraniem i te również uwzględnię w następnym nagraniu. A więc w następnym numerze biuletynu rozprawię się z tą absurdalną hipotezą. Nie mam innego wyjścia. Ciekaw tylko jestem, czy po jej obaleniu sceptyk będzie miał odwagę cywilną przyznać się do błędu. Czy może będzie dalej brnął w tej koncepcji. To się okaże, ale raczej się nie spodziewam jego refleksji, bo to mu się nie zdarza. Zwykle brnie dalej i wymyśla jeszcze większe głupoty czy też absurdy. Na zakończenie warto nadmienić, że autor hipotezy o mistyfikacji skośnokich ze wschodu wyśmiał hipotezę o hipnozie. Twierdził, że na pewno Wolski nie był zahipnotyzowany. I w tym stwierdzeniu się z nim zgadzam w 100%. Ale to nie zmieni moich zamiarów co do hipotezy o skośnokich ze wschodu. Generalnie można stwierdzić, że jestem już ekspertem w dziedzinie Emilcina. Każda hipoteza tzw. sceptyków emilcińskich jest absurdalna i tego dowiodę na moim kanale. Kosmici w Emilcinie to 100% pewny dowód na obecność kosmitów na Ziemi. Oczywiście niekoniecznie są tu na stałe, choć może mają tutaj swoje bazy, ale na pewno odwiedza nas wiele raz i nas obserwują. I o tym będzie dużo analiz i informacji na moim kanale. Na tym kończę 9. z kolei numer biuletynu. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy. Dziękuję za oglądanie, lajki, suby, komentarze i inne działania pozytywne. Zachęcam do polecania moich nagrań w mediach społecznościowych oraz na forach dyskusyjnych.